We come to a most fascinating story from the time of Jesus. A teraz docieramy do jednej z najbardziej fascynujących historii z czasów Jezusa. The setting for our story begins in Luke, the 10th chapter. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza pojawia się opis tejże sytuacji, historii. Now it came to pass, verse 38, as they went, that he entered into a certain village. Dowiadujemy się w 10 rozdziale i 38 wierszu, gdy wstąpili do pewnej wioski. And a certain woman named Martha received him into her house. A pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy do nóg pańskich słuchała jego słowa. But Martha was cumbered about much serving. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi. And came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? A przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą? Bid her therefore that she help me. Powiedz jej więc, aby mi pomogła. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. A odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. But one thing is needful. Niewiele zaś potrzeba, tylko jednego. And Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Try to go back to those days with me in your imagination. Spróbujcie w swojej wyobraźni cofnąć się wstecz do tamtych dni. It was about 3 miles from Jerusalem. Było to około 4,5 kilometrów od Jerozolimy. Over the top of the Mount of Olives to the village of Bethany. Zaraz za szczytem Góry Oliwnej po drugiej stronie była wioska Betania. And there lived these two sisters with their brother. Tam mieszkały te dwie siostry i ich brat. Apparently father and mother were gone. Najwidoczniej matka i ojciec już nie żyli. Perhaps sleeping in the local graveyard. Być może spali tam w lokalnym cmentarzu. Let's try and think of what these three were like. Ale spróbujmy pomyśleć, jakie to były te trzy osoby. Lazarus was a hard-working one. Łazarz to był ten ciężko pracujący człowiek, who would go off every day to the vineyard. który każdego dnia udawał się do winnicy, or to the office. albo do swojego biura, or to the marketplace. albo na plac targowy. Whatever his business was. Bez względu na to, jaka była jego praca. He was the breadwinner, the one who made the living. On był ten, który zdobywał chleb, ten, który starał się zabezpieczyć życie. And he would come home at night tired. I wracał wieczorem do domu zmęczony. And perhaps he would sit down after supper and fall asleep in the chair. I być może on usiadłby po kolacji po to, aby zasnąć nawet już w krześle. Then there was Martha. A potem była i Marta, who probably usually got the supper. która prawdopodobnie najczęściej przygotowywała kolację. She was happy in the kitchen. Ona była szczęśliwa w kuchni. In fact, Martha loved to work in the kitchen. Faktycznie Marta kochała tę pracę w kuchni. Perhaps she was a rather steady girl who was always the same. Prawdopodobnie była to taka osoba, która zawsze była taka sama. It made no difference whether the sun came up just right or not that day. To dla niej nie miało znaczenia, czy słońce owego dnia wzeszło w tak piękny sposób, czy też nie. She was a substantial, steady, ongoing young lady. A ona była wciąż taką studiującą, badającą, młodą kobietą. Not necessarily outgoing. No, niekoniecznie może tak rozwijającą się. She was not as much at home with the crowd. Ona może nie znajdowała się tyle pośród ludzi. As she was in the kitchen. Ona raczej spędzała czas w kuchni. Working with a new recipe. Starała się zawsze wypróbowywać nowe przepisy. And then there was her sister Mary. No i była jej siostra Maria. Apparently Mary was somewhat different. Najwidoczniej Maria była trochę inna. She was the sanguine type personality, friendly, outgoing. To była osoba o typie osobowości sangwinika, otwarta, bardzo szczera. Perhaps she was more beautiful than Martha. Prawdopodobnie była piękniejsza z urody niż Marta. Maybe even stunning, gorgeous. I być może nawet w jakiś sposób pociągająca.
And she was always mingling with the people. Ona zawsze przemieszała się gdzieś z ludźmi. Maybe she was a little more delicate in personality. Być może ona była trochę bardziej delikatna w swojej osobowości. And maybe she was a female woman. I powiedzmy, że ona była taką bardzo kobiecą kobietą. She was more influenced by how the sun came up in the morning. Ona raczej bardziej była wpływowa i pod wrażeniem tego, w jaki sposób słońce rano wschodzi. And she was not as much at home in the kitchen as Martha was. I ona wcale tyle czasu nie spędzała w kuchni w domu, tak jak Marta to czyniła. Of course, all three of them went down to the synagogue every Sabbath. Oczywiście wszyscy w trójkę, każdy sabat wędrowali do synagogi. And things went on rather routine in the village of Bethany. I w wiosce Betanii wszystkie rzeczy przebiegały zgodnie z rutyną. Until one day the story kind of gets a little heavy. Aż pewnego dnia historia nabrała troszeczkę innego ciężaru. Down at the synagogue there was a church leader. Bowiem w synagodze zasiadał kierownik zboru. He was a Pharisee. To był faryzeusz. Pharisees got good marks in those days. W tamtych dniach faryzeusze cieszyli się dobrą opinią. If someone said, what is your son doing now? Jeżeli ktoś zapytał was, co twój syn teraz robi, The proud father would say, my son is a Pharisee. to wtedy dumny ojciec odpowiedział, mój syn jest faryzeuszem. Oh, a Pharisee. O, faryzeuszem? It was an honorable thing to be. To była bardzo honorowa rzecz, aby zostać nim. He was a church leader. On był kierownikiem zboru. And there's some evidence that he was the uncle of Mary, Martha, and Lazarus. Są pewne dowody, że był to wujek od Marii, Marty i Łazarza. Maybe he was given some responsibility after father and mother had gone away. Być może to on przejął jakąś odpowiedzialność od momentu, kiedy zmarli rodzice tych trojga. But one day Simon noticed especially the beauty of Mary. Ale pewnego dnia Szymon zauważył szczególne piękno Marii. And he began to have some different thoughts. I zaczęły pojawiać się u niego trochę inne myśli. He wanted to get closer to Mary. Chciał się przybliżyć do Marii. So he began with his master plan. Tak więc rozpoczął realizację swojego mistrzowskiego planu. Mary never suspected anything at first. Maria na początku niczego nie oczekiwała. After all, everybody loved Mary. W końcu wszyscy kochali Marię. And Mary loved everybody. I Maria kochała wszystkich. But Simon continued with his plan. Ale Szymon nadal kontynuował swój plan. And little by little he was able to get closer to Mary. I tak po trosze przybliżał się coraz bardziej do Marii. Until one day he was able to accomplish his purpose. Aż pewnego dnia już mógł osiągnąć swój cel. He led Mary into sin. Doprowadził Marię do grzechu. This went deep with Mary. To bardzo głęboko pogłębiło się pomiędzy nim a Marią. And she was troubled. I ona znalazła się w kłopocie. Simon was able to convince her to keep quiet. Szymon był w stanie przekonać ją, aby milczała. He used his ecclesiastical leverage to shut her up. On był w stanie wykorzystywać swoje kościelne wpływy po to, aby zamknąć jej buzię. And nobody ever knew about Simon. I nikt przecież nigdy by nie wiedział niczego o Szymonie. But Mary began to lie awake at night. Ale Maria zaczęła prowadzić życie nieprawe. She knew what the Bible had to say about fornication. Ona wiedziała dobrze, co Biblia ma do powiedzenia na temat nieprawości, przestępstwa. I trudno jej było zapomnieć o tym, co się stało. But no one knew about her sin. Ale nikt nie znał jej grzechu. So Mary decided to punish herself. Tak więc Maria zdecydowała się, aby ukarać się sama. There are young people who are still doing this today. Są i młodzi ludzie, którzy dzisiaj nadal to czynią. They have fallen into sin secretly. Upadli w grzech w jakiś tajny sposób. And they have a religious background. A ponieważ mają wychowanie religijne, and they feel that they must be punished. Odczuwają to, że powinni ponieść karę. But no one knows about it. Ale nikt o tym nie wie. So they decide to punish themselves. Tak więc decydują, aby ukarać się sami. By doing the same thing again. Przez czynienie tego samego znowu. Because if they do the same thing again, they will feel worse. Dlatego, że czyniąc to samo znowu, poczują się gorzej.
And making themselves feel worse is a convenient form of self-punishment. A czynienie siebie, postawienie siebie w sytuacji gorszej jest to taka pewna forma karania siebie. Those who study the mind tell us that this is very real. Ci, którzy studiują zachowania ludzkie, mówią, iż faktycznie jest to bardzo prawdziwe. One of the reasons people continue in the same sin Jeden z powodów, dla którego ludzie trwają w tym samym grzechu, is because they're trying to punish themselves. jest ten, że starają siebie ukarać. And every time they do the same thing again, they are punishing themselves more. I za każdym razem, kiedy znowu to samo popełniają, to karają siebie jeszcze bardziej. Until finally the ultimate punishment is to end your own life. Aż w końcu tą ostateczną karą jest skończenie z własnym życiem. Only God knows how many people have followed this course. Jedynie Bóg wie, ile osób poszło właśnie tą drogą. So Mary became a loose woman. Tak więc Maria stała się upadłą kobietą. And the news began to spread around Bethany. I wtedy zaczęły się wieści szerzyć po całej Betanii. Women would talk over the fence on the wash day. Kobiety mówiły sobie przez płot w dniu, w którym dokonywały prania. Have you heard about Mary? Słyszeliście już o Marii? Watch out for Mary. Uważajcie na Marię. Keep your young people away from Mary. Starajcie się powstrzymać młodzież przed Marią. And the talk continued. I nadal tak mówiono. Until things got so bad that Mary became discouraged. Aż rzeczy pogorszyły się tak bardzo, iż Maria stała się zniechęcona. She decided that she would pack up her belongings Zdecydowała, że spakuje wszystko, co posiada and would leave Bethany i opuści Betanię and go a long ways away. i pójdzie daleko, daleko stamtąd. So one day she headed down the mountain with the 7 hills Tak więc pewnego dnia poszła w dół góry, poprzez 7 wzgórz, way down to another province aż doszła do innej prowincji. called Galilee. Prowincji zwanej Galileą. And near the Sea of Galilee she came to a little village. I niedaleko jeziora Galilejskiego dotarła do małej wioski. This town was called Magdala. To miasteczko nazywało się Magdala. Later she was to become known as Mary from Magdala, A później stała się znana jako Maria z Magdali, or Mary Magdalene. albo Maria Magdalena. Watch her as she enters the village. Patrzcie, jak wchodzi ona teraz do wioski. She has her few belongings with her. Ma niewiele ze sobą rzeczy She's determined to start a new life. i zdecydowała się, aby rozpocząć nowe życie. She wants to get a decent job Ona chce szybko zdobyć jakąś pracę and make a living po to, żeby utrzymać się and forget about the i past. zapomnieć o przeszłości. But she has trouble finding work. Ale jest trudność w znalezieniu pracy. She goes to the local market, Udaje się na targowisko, but they don't need any help there. ale nie potrzeba im żadnej tam pomocy. She goes to the local dry goods store where they sell material. Udaje się do pobliskiego sklepu, gdzie sprzedają różne rzeczy, They don't need any help there. ale tam nie potrzebują żadnej pomocy. Finally, Mary begins to get hungry, W końcu Maria zaczęła odczuwać głód and she has an idea. i wpadła na pomysł. Well, I can't get work, No, nie mogę zdobyć pracy, so I might as well make some easy money. no więc mogę w taki łatwy sposób je zdobyć. Pieniądze mogę zdobyć łatwo. I've already fallen. W końcu i tak już upadłam. I guess it won't make any difference. Ja sądzę, że i tak żadnej różnicy nie będzie. So she begins to become a woman of the streets. Tak więc stała się kobietą ulic. She finds some people who are willing to pay her price. Znalazła ludzi, którzy byli chętni do zapłacenia jej odpowiedniej ceny. And strangely enough, she finds a degree of acceptance among I these co people. wystarczająco dziwne, znalazła w pewnym stopniu możliwość przyjęcia ją przez And wiele she osób. begins to make a lot of money. To też zaczyna dużo pieniędzy zarabiać. In fact, she makes so much money that she becomes worried about it. Faktycznie zdobywa tyle pieniędzy, że zaczyna się o nie troszczyć. She doesn't have any backyard or field to bury her money. Nie ma bowiem żadnego pola, żadnego podwórza, na którym mogłaby zakopać te pieniądze, And it's not safe to carry money around in those days. a nie jest rzeczą bezpieczną w owych dniach, aby nosić ze sobą pieniądze. Now one day a camel caravan is going by, Ale pewnego dnia pewna karawana wielbłądów przechodzi, laden with costly spices and ointments. która została obładowana kosztownymi różnymi przyprawami i maściami, olejkami.
Mary loves perfumes and costly spices. Maria kupuje tam te wszystkie kosztowności, So she perfumy. decides to invest a large sum of money in spices and ointments. Decyduje się, aby zainwestować swoje pieniądze właśnie w te wszystkie olejki i And she maści. puts these in her hope chest. I ona to teraz ukrywa w swojej szafce. And life continues in the village of Magdala. A w wiosce Magdala życie przebiega dalej. But Mary begins to feel the burden heavier and heavier. Ale Maria zaczyna odczuwać to brzemię coraz większe, coraz większe. And she's wondering what's going to happen to her. I ona zastanawia się, co się stanie z nią. When one day a traveling preacher comes to town, Kiedy pewnego dnia wędrujący nauczyciel przybywa do miasta, there is no synagogue big enough to hold the crowd that wants to hear him. okazuje się, że nie ma wystarczająco dużej synagogi, która by mogła pomieścić tłum chcący go słuchać. It is reported that he has opened the eyes of the blind, Dowiadujemy się o tym, że on otwierał oczy niewidomym. and he's even touched the untouchable, the lepers, I on nawet dotykał tych, których dotykać nie należało, trędowatych. and he has wonderful things to say. I ma cudowne rzeczy do powiedzenia. So a great crowd gathers out in the open, Tak więc wielki tłum gromadzi się tam na otwartym powietrzu. and they're listening to this traveling preacher. I słuchają do tego wędrującego nauczyciela. And he says things that they've never heard before. Ale on mówi rzeczy, których nigdy nie słyszeli dotąd. Come unto me, Chodźcie do mnie, all ye that labor and are heavy laden, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, and I will give you rest. a ja dam wam odpocznienie. And he looks at them with his friendly blue eyes, I on patrzy na nich swoimi przyjaznymi niebieskimi oczami and he holds out his hand, i trzyma ich za ręce. and he says, whoever comes to me, I will in no way cast out. I mówi, ktokolwiek przychodzi do mnie, żadnym sposobem go nie odrzucę. Mary stands on the edge of the crowd, Maria stoi na obrzeżu tłumu and she listens. i słucha. She can't believe it. Nie może temu uwierzyć. She's never heard these kind of words from the leaders at the synagogue. Nigdy nie słyszała tego rodzaju słów od mówców w synagodze. They have no time for sinners. Oni nie mieli czasu dla grzeszników. But this man seems to accept everybody. Ale ten człowiek wydaje się akceptować każdego. And her heart is strangely warmed. I jej serce w dziwny sposób jest rozgrzane. She wants the peace that he has to offer. Pragnie pokoju, który on ma do zaoferowania. After the meeting is over, people begin to leave. Kiedy spotkanie się zakończyło, ludzie zaczęli się rozchodzić. And Mary lingers. Ale Maria nadal pozostaje. She wants to see if she can talk to him. Ona chce się przekonać, czy będzie mogła z nim porozmawiać. Finally, she has her opportunity. W końcu ma taką możliwość. She goes up to him and meets him Podchodzi do niego i spotyka go. and talks to him. I rozmawia z nim. And he assures her of the love of God. I on zapewnia ją o miłości Bożej. And he accepts her just as she is. I przyjmuje ją taką, jaką jest. She shares her problems with him. Ona dzieli się z nim swoimi problemami. He goes to his knees. Ona pada na kolana wraz z nim. And he prays to his Father in her behalf. I on modli się do swego ojca w jej imieniu. And Mary is converted I Maria jest nawrócona. right there out in the open Właśnie tam, na otwartym powietrzu. at the feet of Jesus. U stóp Jezusa. It was a wonderful day. To był cudowny dzień. And I suppose we'd like to be able to say that the story was over. I ja przypuszczam, że chcielibyśmy na tym zakończyć, mówiąc, że to już cała historia. And Mary lived happily ever after. Że Maria żyła dalej bardzo szczęśliwie. But that was not the end of the story. Ale to nie był koniec historii. This traveling preacher left town, Ten wędrujący nauczyciel opuścił miasto, but Mary didn't. ale Maria nie opuściła. Maybe she should have. Być może winna była to uczynić. The days went by. Mijały dni, There were still the familiar voices in the marketplace. nadal odzywały się znane jej głosy na placu targowym. Some of her old so-called friends, I niektórzy z jej tak zwanych starych przyjaciół, they were still calling her name. oni nadal wołali ją po imieniu. And the record is that Mary fell. I dowiadujemy się, iż Maria upadła. Is it possible for a newly born Christian to fail? Czy jest to możliwe, aby nowonarodzony chrześcijanin upadł? Yes, it has often happened. Tak, to często się zdarza. Sometimes we say that they backslid. Czasami mówimy, że ci ludzie po prostu odchodzą, odstępują. If someone does something wrong after they become a Christian, they're a backslider. Ktoś, kto po zostaniu chrześcijaninem robi coś złego, faktycznie odchodzi, odstępuje. Was she? Czy ona tak uczyniła?
Did you ever lose your patience since you became a Christian? Czy kiedyś utraciliście swoją cierpliwość, gdy staliście się chrześcijanami? Did you ever get jealous with someone since you were a Christian? Czy byliście kiedyś zazdrośni o kogoś, gdy już byliście chrześcijanami? Always say that's different. Zawsze powiemy, ależ to co innego. Is it really? Czy rzeczywiście? I do not call Mary a backslider. Ja nie nazywam Marię osobą, która odstąpiła. You know why? Wiecie dlaczego? Because the next time Jesus came to town, she was there again. Dlatego, że następnym razem, kiedy Jezus znowu był w mieście, ona była tam także. And he was still saying the same things. I on nadal mówił te same rzeczy. Whoever comes to me, I will in no wise cast out. Ktokolwiek przychodzi do mnie, nie odrzucę go precz. It was still true. To była nadal prawda. Come unto me and I'll give you rest. Pójdźcie do mnie wszyscy, a dam wam odpocznienie. Again her heart was warmed. Znowu jej serce poczuło ciepło. Again she lingered in the crowd. Znowu tam była w tym tłumie, przemieszczając się. Again she came to Jesus and poured out her heart to him. Znowu przyszła do Jezusa i wylała przed nim swoje serce. And again he went to his knees and prayed in her behalf. I znowu on upadł na kolana i modlił się w jej imieniu. And the devil was cast out of Mary again. I diabeł znowu został odrzucony od Marii. And we'd like to say that was the end of the story. I chcielibyśmy powiedzieć, że to był koniec historii. And Mary lived happily ever after. Że od tego momentu Maria żyła już szczęśliwie. But Jesus left town. Ale Jezus opuścił miasto. Maybe Mary should have. Być może Maria też winna była. But she fell again. Ale upadła znowu. And again. I znowu. And again. I znowu. And again. I znowu. And then came that terrible day when a delegation came up from Jerusalem. A potem przyszedł ten straszny dzień, kiedy to delegacja z Jerozolimy przybyła do miasta. Mary did not suspect anything. Maria nie oczekiwała niczego. But she was in the middle of a wicked plot. Ale ona znalazła się w samym środku tej nieprawości. Maybe they offered her a great sum of money. Być może zaoferowali jej wielką sumę pieniędzy. Maybe there was a promise of marriage. Być może była to nawet obietnica ślubu. But she went along with this group. Ale ona poszła z tą grupą. She went down to Jerusalem to the place they had prepared for her. Poszła na południe do Jerozolimy, do miejsca, które dla niej przygotowano. And there came that awful day. I wtedy nadszedł ten straszny dzień. When the religious leaders burst into the apartment where she was. Kiedy religijni przywódcy wpadli do mieszkania, które zajmowała. And dragged her out. I wyciągnęli ją stamtąd. And pushed and shoved her down the streets of Jerusalem. I krzycząc popychali ją wzdłuż ulic Jerozolimy. They dragged her all the way to the traveling preacher. Prowadzili ją cały czas do wędrującego nauczyciela. And they threw her at his feet. I rzucili ją do jego stóp. And they said, "Now what are you going to do?" I powiedzieli, co teraz z nią zrobisz? This woman was taken in sin. Ta kobieta została przyłapana na grzechu. She expected to be stoned any minute. Ona oczekiwała, że zostanie ukamionowana każdej chwili. She knew about these people. Wiedziała o tych ludziach. And she suddenly realized how she'd been trapped in a plot. I nagle zdała sobie sprawę, jak przyłapano ją na tym miejscu. She cowered and shuddered at the feet of Jesus. Ona starała się schować gdzieś w dole u stóp Jezusa. Then she heard some strange sounds in the sand. I wtedy usłyszała jakieś dziwne znaki na piasku. Things got real quiet. Wszystko nagle jakby uciszało się. Then she heard stones begin to fall out of people's hands. I ona usłyszała, jak kamienie wypadają z rąk ludzi. She heard footsteps as people shuffled away. Ona słyszała kroki, jak ludzie odchodzili stamtąd. Finally everybody was gone. Aż w końcu każdy już odszedł. And she managed to look up. I ona odważyła się popatrzeć. And of course there was her traveling preacher friend. I oczywiście to był ten wędrujący przyjaciel. Was that the last place she wanted to be that day? Czy to było ostatnie miejsce, na którym ona chciała być owego dnia? Or was that the best place she could have been that day? Najgorsze miejsce czy najlepsze miejsce? He asked her a question. On postawił jej pytanie. Where are your accusers? Gdzie są twoi oskarżyciele? Does no one condemn you? Czyż nikt cię nie potępił? She said, I guess not. Ona powiedziała, no wydaje mi się, że nie. And he said something she would never forget. I powiedział coś, czego ona nigdy nie zapomniała. Neither do I condemn you. Także i ja cię nie potępiam. Go and sin no more. Idź i więcej nie grzesz. What does that mean?
Co to oznacza? Doesn't God hate sin? Czyżby Bóg nie nienawidził grzechu? Didn't Jesus hate sin? Czyż Jezus nie nienawidził grzechu? Yes. Ależ tak. But he loved sinners. Ale On miłował grzeszników. We hate the sinners and love the sin. My nienawidzimy grzeszników, ale kochamy grzech. But Jesus was just the opposite. Ale Jezus miał zupełnie odwrotny stosunek. And there's a great truth that comes out at this moment. I oto wielka prawda, która w tej chwili się pojawia. The only person who can hope to sin no more is this one. Jedyna osoba, która ma nadzieję, że nie zgrzeszy więcej, to ta. The person that knows they're not condemned. Osoba, która wie, że nie jest potępiona. The only way a person can grow out of their mistakes and failures Jedyny sposób, w jaki dana osoba może odejść od swoich błędów i upadków, is the one who knows that they are loved and accepted while they are falling and failing. to wtedy, kiedy dana osoba wie, że jest miłowana i przyjęta wtedy, kiedy jeszcze upada. That kind of acceptance breaks our hearts Ten rodzaj przyjęcia nas łamie nasze serca and makes us want to change. i powoduje, iż pragniemy zmiany. This is the principle of God's kingdom. Jest to zasada Królestwa Bożego. We need to realize that we are sinners, Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy grzesznikami, but we are never condemned ale nigdy nie jesteśmy potępieni by God. przez Boga. God has never held it against us that we were born sinners. Bóg nigdy nie stawiał tego przeciwko nam, że urodziliśmy się grzeszni. It wasn't our choice that we were born on the wrong planet. To nie był nasz wybór, że my urodziliśmy się w niewłaściwym czasie. And all of a sudden Mary really wanted to change. To też nagle Maria zapragnęła zmiany. Then she discovered something else. I doszła do czegoś innego. It is hard to sin in the presence of Jesus. Trudno jest grzeszyć w obecności Jezusa. Have you ever discovered that? Czy zauważyliście to kiedyś? Why, it's hard to sin or do something wrong in the presence of someone who loves you. Dlaczego jest trudną rzeczą, aby grzeszyć czy uczynić czegoś złego w obecności kogoś, kto was kocha? Or even in the presence of someone you're afraid of. Czy nawet w obecności kogoś, kogo się boicie? Here is a thief who wants to rob the bank. Oto mamy złodzieja, który chce obrabować bank. He has a gun and he's ready. On ma swój pistolet gotowy. At midnight, he goes up to the bank. O północy skrada się w kierunku banku. Just as he's ready to break the window, he sees a car. I właśnie kiedy jest gotów, aby rozbić stłuc okno, widzi samochód. It is a policeman driving by. I to policjant przejeżdża. He thought he was weak. On myślał, że jest słaby, Just a poor, weak thief or robber. a że jest to taki biedny, słaby złodziej czy rabuś. But he doesn't break the window. Ale on wcale nie tłucze okna. He waves at the policeman and goes on his way. On macha policjantowi i idzie w innym kierunku. Here are two young people alone in the car. Mamy dwoje młodych ludzi, którzy znajdują się samotnie w samochodzie. The moon is beautiful. Piękny jest księżyc. They are in love. Kochają się. They're having a struggle. I mają pewną walkę. Big temptation. Wielka pokusa. They are weak. Są słabi. Suddenly there are headlights in the back window of their car. Ale nagle w tylnym oknie samochodu widzą jakieś światła. It's Richard, the youth director. To jest Richard, kierownik młodzieży. They thought they were weak. Oni myśleli, że są słabi. Now they are strong. A teraz są mocni. No problem. Nie ma problemu. We don't have problems falling and failing when we are in the presence of someone that we're even afraid of. My wcale nie mamy problemu z upadkiem czy z grzechem, jeżeli znajdujemy się w obecności kogoś, kogo nawet się boimy. But it's 10,000 times bigger when we're in the presence of someone who loves us. Ale jest to 10 000 razy silniejsze, jeśli znajdujemy się w obecności kogoś, kto nas kocha. Mary found that it was hard to sin in the presence of Jesus. Maria zauważyła, że było trudno grzeszyć w obecności Jezusa. Of someone that we're even afraid of. My wcale nie mamy problemu z upadkiem czy z grzechem, jeżeli znajdujemy się w obecności kogoś, kogo nawet się boimy. But it's 10,000 times bigger when we're in the presence of someone who loves us. Ale jest to 10 000 razy silniejsze, jeśli znajdujemy się w obecności kogoś, kto nas kocha. Mary found that it was hard to sin in the presence of Jesus. Maria zauważyła, że było trudno grzeszyć w obecności Jezusa. Whenever Jesus was in town, she'd go into his presence. Kiedykolwiek Jezus był w mieście, ona
poszła, żeby się z nim She'd spotkać. fall at her knees at his feet. Padała do jego stóp na She kolana. was always thrilled to be at Jesus' feet. Zawsze była poruszona tym, gdy była u stóp Jezusa. Then she discovered something else that we talked about this week. I wtedy odkryła coś innego, o czym mówiliśmy w tym tygodniu. It is possible to sit at Jesus' feet even when he isn't in town. Jest to możliwe, aby siedzieć u stóp Jezusa nawet wtedy, gdy nie ma go w mieście. She could open up her scroll. Ona mogła otworzyć jego zwoje. She could read about the love of God. Ona mogła czytać na temat miłości Bożej. She could read about the traveling preacher. Ona mogła czytać na temat wędrującego nauczyciela. She could talk to God in prayer. Mogła mówić z Bogiem, rozmawiać w modlitwie. She could enter into the faith relationship. Ona mogła wejść w kontakty wiary. She could understand the presence of God in her life. Ona mogła rozumieć obecność Bożą w jej życiu. Even when Jesus wasn't in town. Nawet wtedy, kiedy Jezusa nie było w mieście. And today it's still true. I dzisiaj jest to nadal prawdą. Through the Holy Spirit we can sense His presence. Dzięki Duchowi Świętemu my możemy odczuwać Jego obecność. And things began to get better for Mary. I rzeczy zaczęły poprawiać się dla Marii. She didn't want to fall and fail anymore. Ona nie chciała już więcej wcale upadać. She found a power that she had not known. Ona znalazła moc, której dotąd nie znała. One day she decided that she would leave Magdala Pewnego dnia zdecydowała, że opuści Magdalę and go back up to the top of the mountain with the 7 hills. i że pójdzie z powrotem na szczyt góry, gdzie jest tych 7 wzgórz. Watch her as she approaches her old hometown, Bethany. Patrzcie, jak ona przybliża się do jej rodzinnego miasteczka, Betanii. She has her belongings on her back. Ona znowu niesie na swoim grzbiecie swoje własności. She's looking forward to seeing Martha and Lazarus again. Już wygląda, kiedy będzie mogła zobaczyć się znowu z Martą i Łazarzem. She comes close to the gate of Bethany. Już przybliża się do bram Betanii. Then she hears a familiar sound. I teraz nagle słyszy jakiś znany dźwięk. It's a Głos. sound that was very common in those days. Był to głos, jaki był bardzo znany, powszechny w owych dniach. It was a leper. To był trędowaty. The lepers were forced to advertise their problem. Trędowaci mieli obowiązek ogłaszania swojej obecności. They sat by the side of the road crying, unclean, unclean. Oni siedzieli u obrzeży dróg, wołając nieczysty, nieczysty. It made no difference if they were from the ghetto To nie miało znaczenia, czy oni byli z getta, or from the synagogue. czy byli z synagogi. If anyone got leprosy, they were thrown out of town. Jeśli ktokolwiek zapadł na trąd, musiał być wyrzucony z miasta. They were left by the side of the road I zostawiano ich tak u drogi. to rot away in their own rags. Po to, aby oni teraz we własnych szatach mieli się podziewać. All they could do is hope for a morsel of bread. Wszystko, co mogli uczynić, to jedynie mieć nadzieję na rzucony kawałek chleba. And their mournful cries could be heard everywhere. Tak więc wszędzie słyszano ten żałosny krzyk. Unclean, unclean. Nieczysty, nieczysty. Well, this was a familiar sound. To był znany głos. And Mary didn't think much about it I Maria niewiele się nad tym zastanawiała, until she heard a familiar tone in the voice. aż usłyszała pewien znany sobie dźwięk głosu. She looked, Popatrzyła and guess who it was? i zgadnijcie, kto to był. It was Simon the Pharisee, To był Szymon, faryzeusz, who had led her into sin. który doprowadził ją do grzechu. And when I heard that, I kiedy ja to usłyszałem, I said, good for Simon. powiedziałem, dobrze tak Szymonowi. Let him rot in his rag. Niechaj sobie teraz będzie w tych swoich szmatach. Mary pulled her shawl around her face Maria zakryła swoją twarz and went quietly through the gate into the city. i cicho przeszła w kierunku bramy miasta. She went a little slower now, Szła teraz trochę wolniej, as she remembered. bowiem pamiętała. But finally she got to the doorsteps of Martha and Lazarus. Aż w końcu doszła już do domu Marty i Łazarza. And she burst in the door and there was a glorious reunion between brothers and sisters. Padła przez drzwi i była to naprawdę radosna chwila połączenia się brata i siostry. People in town said, Mary's back. Ludzie w mieście mówili, Maria wróciła. Yeah, watch out for Mary. Patrzcie, uważajcie na Marię. No, she's changed. Nie, ona się zmieniła. She won't hold out. Ona nie wytrzyma. Watch out for Mary. Lepiej uważajcie na Marię. But Mary was changed. Ale Maria była zmieniona.
And she stayed in town. I ona pozostała w mieście. In spite of the talk. Mimo tego, co mówiono. And she began to share with others. I zaczęła dzielić się z innymi. About this traveling preacher. Wieścią o owym wędrującym nauczycielu. And then one day, joy of all joys. I oto pewnego dnia radość ponad radości. Up from Jericho came this traveling preacher. Właśnie z Jericha nadchodzi ten wędrujący nauczyciel. With his band of followers. Ze swoją grupą naśladowców. And they came to the home of Mary and Martha and Lazarus. I przybyli do domu Marii, Marty i Łazarza. Well, what a wonderful opportunity. O, jakaż to cudowna możliwość. Martha, of course, was in the kitchen. Marta oczywiście była w kuchni. She was always in the kitchen. Ona zawsze była w kuchni. But when you have this many for dinner, it gets pretty heavy. Ale jeżeli macie tyle osób na obiad, to jest dość ciężkie zadanie. And guess where Mary was? A zgadnijcie, gdzie była Maria? She was out in the living room sitting at Jesus' feet. Ona siedziała znowu w pokoju, siedząc u stóp Jezusa. She was always sitting at Jesus' feet. Ona zawsze siadała u stóp Jezusa. Listening to his words. Słuchając Jego słów. Martha got upset. Marta nie była zadowolona. And that's where this scripture came from. I oto skąd pochodzi ten fragment. Lord, why don't you tell my sister to help me? Panie, dlaczego nie powiesz mojej siostrze, aby mi dopomogła? And Jesus said, Mary hath chosen the good part. A Jezus powiedział, Maria lepszą cząstkę Which wybrała, shall not be taken away from her. która nie zostanie od niej zabrana. Jesus found the home of Mary and Martha and Lazarus one of his favorite places. Jezus wybrał sobie dom Marty, Marii i Łazarza jako jedno z swoich najbardziej ulubionych miejsc. And he became a good friend of Lazarus. I stał się dobrym przyjacielem Łazarza. And he often came to visit. I często przybywał, aby ich odwiedzić. Then one day something else happened. Ale pewnego dnia coś innego się stało. Jesus was coming to Bethany once more. Jezus przybywał do Betanii kolejny raz. And he came up to the same gate that Mary had entered. I przybył do tej samej bramy, przez którą przechodziła i Maria. And he came close to the same leper that Mary had heard. I przybył blisko tego samego trędowatego, którego także i słyszała Maria. And he heard the mournful cry, unclean, unclean. I on słyszał ten żałosny krzyk, nieczysty, nieczysty. Now Jesus had a hard time passing by lepers. O, Jezus miał trudności w takim mijaniu trędowatych. You know why? Wiecie dlaczego? Because in the days of Christ, leprosy was considered a symbol of sin. Ponieważ za dni Chrystusa trąd uważany był za symbol grzechu. So not only were you driven from the town, Tak więc nie tylko zostaliście wyprowadzeni poza miasto, when you got leprosy, kiedy zachorowaliście na trąd, but you were condemned and forsaken by everybody. ale byliście potępieni i zapomnieni przez wszystkich. Because this proved that you were a great sinner. Ponieważ to było dowodem, iż jesteście wielkimi grzesznikami. And Jesus came to show what heaven thinks about sinners. A Jezus przybył, aby pokazać, co niebo myśli o grzesznikach. All of heaven hates sin, Całe niebo nienawidzi grzechu, but all of heaven loves sinners. ale całe niebo miłuje grzeszników. Don't ever forget that, neighbor. Nigdy o tym nie zapomnijcie, proszę. So Jesus had a hard time passing by the lepers. Tak więc Jezus z trudnością przechodził obok He couldn't trędowatych. even pass them by when he knew that 9 out of 10 wouldn't even come back and say thank you. Trudno mu było przejść obok nawet wtedy, kiedy wiedział, że 9 z 10 zapomni o tym, aby mu podziękować. When other people came to him for help, he sometimes asked them questions. Kiedy inni przychodzili do niego po pomoc, on czasami stawiał im pytania. How long has he been sick? Jak długo byłeś chory? And what is the sickness like? A jaka to jest choroba? And what about your belief? A jak z twoją wiarą? But he never asked lepers any questions. Ale trędowatych nigdy nie pytał o nic. The moment a leper came to him, Jesus accepted them immediately. I w momencie, kiedy trędowaci przychodzili do niego, Jezus przyjmował ich natychmiast. The leper could come to him and say, Lord, if you will, you can make me clean. I trędowaty mógł przyjść i powiedzieć, Panie, wiem, że jeśli chcesz, możesz mnie And oczyścić. Jesus would say, immediately, I will. A Jezus natychmiast odpowiadał, chcę. Be thou clean. Dotknął tego, którego tykać się nie należało. The man that I would have left by the road to rot in his rag. Ten człowiek, który mógłby być pozostawiony u drogi w tych swoich szmatach. You mean Jesus loves him too? Mówicie, że Jezus miłował go także? Yes. Tak. And he healed him of the leprosy. I on uzdrowił go z trądu. And as far as we know, Simon had not even asked. I jak wiemy, Szymon nawet nie zapytał.
He hadn't come to Jesus, On wcale nie przyszedł do Jezusa, believing that he was his Savior or Lord. wierząc, że On jest Jego Zbawcą i Panem. He hadn't requested healing. On wcale nie prosił o uzdrowienie. Jesus came to him instead. To Jezus zamiast tego poszedł do Niego. And all of a sudden, Simon was clean. I nagle Szymon był czysty. Well, he couldn't believe it. On nie mógł w to uwierzyć. He went into the town, On poszedł do miasta, showed himself to the officials. pokazał się wszystkim urzędnikom, He was reinstated in the town, ponownie został przyjęty w mieście and he was all well. i wszystko było dobrze. And now he had a problem, Ale teraz miał problem. because he was a legalistic Pharisee. Dlatego, że on był legalistycznym faryzeuszem. And you know what they believed? A wiecie, w co oni wierzyli? They believed that you have to earn what you get. Oni wierzyli w to, że musicie zapracować na to, co macie. You get what you deserve, Ty otrzymujesz to, na co zasługujesz. and you deserve what you get. I ty zasługujesz na to, co dostajesz. God's acceptance is based on what you do. Bowiem Boże przyjęcie opiera się na tym, co czynisz. And he had done nothing. A on nie uczynił nic. Jesus had healed him without any questions. Jezus uzdrowił go bez jakiegokolwiek pytania. And he wasn't even a believer in Jesus. A on nawet nie był wierzącym w Jezusa. Simon was beginning to find out the difference between behavior religion and relationship religion. Szymon zaczynał tę właśnie walkę dostrzegać różnicę pomiędzy religią opartą na uczynkach, a religią opartą na kontaktach. But it was hard work. Ale to była ciężka praca. He laid awake at night, A on obudził się nocą trying to figure out what to do now. i teraz zastanawiał się, co może teraz uczynić. Then one night he got a bright idea. Ależ pewnej nocy wpadł mu doskonały pomysł. He would pay Jesus back. On odpłaci Jezusowi. He couldn't earn his healing before, On nie mógł zarobić na swoje uzdrowienie wcześniej, but at least he can pay him back afterward. ale teraz przynajmniej po wszystkim może mu zapłacić. So he decides he'll hold a banquet, a feast at his house. Tak więc zdecydował, że w swoim domu zorganizuje bankiet, ucztę. His mind is going fast now. Teraz jego umysł szybko pracuje. He'll invite Jesus as the guest of honor. On zaprosi jako swojego honorowego gościa Jezusa. And of course you have to call Martha to do the catering for the I dinner. oczywiście musi poprosić Martę, aby ona zajęła się sprawami przygotowania potraw. But when he calls Martha on the phone, Lazarus answers. Ale kiedy on telefonuje do Marty, to Łazarz odpowiada. And that gives him another bright idea. I to daje mu kolejny pomysł dobry. Hey, why not have someone that's been raised from the dead at the feast? Dlaczego by nie mieć kogoś, kto został z martwych zbudzony na uczcie? That'll put this feast on the map. To naprawdę upamiętni tą ucztę. So there's a big feast at Simon's house. Tak więc jest wielka uczta w domu z Szymona. Jesus is the guest of honor. Jezus jest honorowym gościem, Lazarus is second only to Jesus. a Łazarz siedzi zaraz obok Jezusa. Martha is out in the kitchen working with the food. Marta jest w kuchni przygotowując potrawy. And guess who isn't even invited? Ale zgadnijcie, kogo nawet nie zaproszono. You know who she is. Wiecie, kim ona jest? Simon is still nervous about Mary. Szymon nadal jest nerwowy, gdy chodzi o Marię. He's afraid someone will find out about him and his life. On się obawia, że ktoś odnajdzie tę prawdę o nim i jego życiu. Look at Mary sitting at home, gazing at the wall. Popatrzcie na Marię, która siedzi w domu i patrzy się po ścianach. She loved Jesus. Ona kocha Jezusa. He has done so much for her. On tak wiele dla niej uczynił. She wants to do something special. Ona chce czegoś szczególnego dokonać. She's heard Jesus talk about how he's going to go to Jerusalem. Ona słyszała Jezusa, w jaki sposób On przybył do Jerozolimy. And how that evil men are going to put him to death. I ona wie, że źli ludzie mają uśmiercić go. And Mary doesn't like flowers at funerals. Ale Marii nie podobają się kwiaty w dniu pogrzebu. She likes flowers before the funeral. Ona lubi, jak kwiaty się ofiaruje przed pogrzebem. She has a bright idea. To też wpada na wspaniały pomysł. She opens up her hope chest. Ona teraz otwiera swoją szkatułę. She gets out an expensive box of spice or ointment. I ona teraz wyciąga z niej tą drogą szkatułkę, flakonik z olejkiem.
It's called spikenard. Nazywa się to olejek nardowy. One of the most costly and fragrant ointments. Jest to najbardziej kosztowny i najbardziej wspaniały z zapachu She will go olejek. down the street to Simon's house. I ona teraz pędzi ulicami aż do domu Szymona. She'll go in the back door. Ona wchodzi tylnym wejściem. And she will steal quietly across the room to Jesus. I ona cichuteńko wejdzie poprzez pokój cały do And Jezusa. she will anoint him with this before his death. I ona teraz chce go namaścić przed jego śmiercią. Watch her as she comes through the kitchen door. Patrzcie, jak ona przechodzi przez drzwi kuchni. Martha wonders what's going on. Marta dziwi się, co się dzieje. Nothing will stop Mary. Nic nie zatrzyma jednak Marii. She comes to the room where the feast is going on. Ona przychodzi do sali, gdzie odbywa się przyjęcie. The room is lit by these little olive oil lamps. Oświecana była sala tymi małymi lampkami oliwnymi. It's fairly dark in there. Jest faktycznie bardzo ciemno. The people are all lying around facing toward the center. Wszyscy ludzie gromadzą się tam, patrząc do środka. She creeps quietly across the floor to the feet of Jesus. Ale ona niemalże schylona przechodzi delikatnie w kierunku She Jezusa. has decided that she can anoint him with this spice and be gone. Zdecydowała o tym, że ona namaści go tym olejkiem i odejdzie. And no one will ever know except Jesus. I nikt o tym nie będzie wiedział oprócz Jezusa. But she forgets one thing. Ale zapomina o jednej rzeczy. When you open up a box of spikenard, Że jeżeli otwiera się flakonik z olejkiem nardowym, everybody knows. każdy o tym wie. Suddenly the whole room is filled with fragrance. Nagle cała sala wypełnia się zapachem. Judas leans around and looks. Judasz teraz przechyla się i patrzy. Begins to think his evil thoughts. I zaczyna myśleć swoimi złymi myślami. Other people wonder what's going on. Inni ludzie dziwią się, co się dzieje. Simon down at the head of the table Szymon tam gdzieś przy stole looks and sees Mary. patrzy i widzi Marię. And he says to himself, this proves that he's not a prophet. I mówi do siebie, to jest dowodem, że on nie jest prorokiem. If that man Jesus was a prophet, he'd know what kind of woman was touching him. Gdyby ten człowiek, Jezus, był prorokiem, wiedziałby dobrze, jakiego rodzaju jest ta kobieta, która się go dotyka. It's a wonder how Simon could think these kind of thoughts. To jest niesamowite, jak Szymon potrafił tak myśleć. But then in the attraction of the moment, Mary gets nervous. Ale w tej chwili Maria także jest nerwowa. And she begins to shake. I ona zaczyna cała drżeć. She spills the ointment A ona wylewa ten olejek all over Jesus. tam na nogi Jezusa Spills it on the floor. i wylewa także na podłogę. She doesn't know what to do. Ona nie wie, co robić. She hasn't brought a towel. Nie zabrała ze sobą żadnego ręcznika. She doesn't know how to wipe it up. Ona nie wie, w jaki sposób to zetrzeć. Suddenly she does something that is unusual. Tak więc nagle czyni coś, co jest rzeczą niezwykłą. Women in that day never let their hair down. Kobiety w owych dniach nigdy nie rozpuszczały swoich włosów. Never in public. Nigdy nie czyniły tego publicznie. Unless they were a woman of the street. Chyba że były to ulicznice. She never thought twice about it. Ona nigdy 2 razy nie pomyślała o tym, co czyni. She let her long flowing hair down. Ona rozpuściła swoje długie włosy. And Simon said, aha. I Szymon mówi, aha. Then she took her hair and began to wipe up the ointment I ona teraz, biorąc swoje włosy, zaczyna ścierać olejek from the floor z podłogi and from Jesus' feet. i ze stóp Jezusa. She didn't know what was going to happen next. Ona nie wiedziała, co się stanie dalej. And then she heard Jesus say something. I wtedy usłyszała, jak Jezus coś mówił. He said, Simon, Powiedział Szymonie, I have something to say to you. mam ci coś do powiedzenia. And Simon got tight stomach muscles about A that w tym time. momencie Szymonowi zaczęło wszystko w żołądku się kurczyć. And he managed to get out, well, say on. I on w jakiś sposób wydobył z siebie słowa, no to mów, And Panie. his palms began to sweat. A jego dłonie zaczęły się pocić. He was braced, ready for the worst. On był gotowy w tej chwili na najgorsze. Suddenly he remembered how this prophet could read people's lives. Nagle przypomniał sobie, jak ten prorok potrafił czytać całe życie ludzi. And he braced himself, I on teraz bał się sam. ready to have his mask torn from his face. Starał się powstrzymać siebie samego, kiedy cała jego maska może być zdarta z Have twarzy. his life exposed in front of his friends. On wiedział, że jego życie teraz może być obnażone przed przyjaciółmi. But instead, Jesus did something different. Ale
zamiast tego Jezus uczynił coś innego. He simply began telling a little story, Po prostu zaczął opowiadać małą historię. a short parable. Krótką przypowieść. Two people owed something. Dwóch było dłużników. One owed a great amount, Jeden dłużny był wielką sumę, and the other one owed just a little, a drugi tylko niewiele. and they were both forgiven. Obu darowano. Which one would love the most? Który z nich miłować będzie bardziej? The one who was forgiven the most, Ten, któremu wybaczono więcej? or the one who was forgiven the least? Czy ten, któremu wybaczono mniej? And suddenly Simon saw himself as the greater sinner, I nagle Szymon ujrzał siebie jako większego grzesznika. and he swallowed hard. I on teraz z trudnością przełykał He ślinę. said, I suppose the one who was forgiven the most I powiedział, przypuszczam, że ten, któremu więcej wybaczono, would love the most. ten miłować będzie więcej. And Jesus said, you're right. I Jezus powiedział, masz rację. At that moment, Simon's heart was broken. W tym momencie serce Szymona złamało się. He realized what a great sinner he was, On zdał sobie sprawę, jak był wielkim grzesznikiem and how Jesus had treated him better than he deserved. i jak Jezus potraktował go lepiej, niż na to zasługiwał. Healed him when he didn't deserve anything, Uzdrowił go, kiedy nie zasługiwał na nic, and then protected him from his friends, a później ochronił go przed jego przyjaciółmi, because no one understood the story ponieważ nikt nie rozumiał tej except historii Jesus and Simon. oprócz Jezusa i Szymona. Simon was converted I Szymon nawrócił się and turned his life over to Jesus i oddał swoje życie Jezusowi at his own feast, na swojej własnej uczcie and accepted Jesus as Savior i przyjął Jezusa jako Zbawcę and Lord i Pana and friend. i przyjaciela. What do you know? Co, skąd wiecie? Jesus got Simon too, No wiecie, Jezus także złapał i Szymona, and I would have left him by the side of the road to rot in his rags. a ja zostawiłbym go u drogi w jego szmatach. And then he said something that Mary would never forget. I wtedy powiedział coś, czego Maria nigdy nie zapomni. He said it to the rest of the people. Powiedział to reszcie ludzi. Let her alone. Zostawcie ją. Don't condemn her. Nie potępiajcie jej. Don't criticize her. Nie krytykujcie jej. She has done a wonderful thing. Uczyniła bowiem rzecz wspaniałą. And wherever the gospel is told, this story will be told. I gdziekolwiek opowiadana będzie Ewangelia, ta historia będzie opowiadana. And it has been my privilege to tell it again tonight. I było to moim przywilejem, że mogłem wam to dzisiaj opowiedzieć także. But you know something? Ale wiecie co? That isn't the end of the story. To nie jest koniec historii. If I can read it, I want to read you the end of the story. Jeśli tylko będę umiał, chcę wam przeczytać koniec tejże historii. On the resurrection morning, Christ delayed his return to his Father. W poranek zmartwychwstania Chrystus opóźnił swój powrót do Ojca. It was because of Mary. To było z powodu Marii. During the Friday darkness, his soul had cried out, W czasie piątkowej ciemności on widział jej płacz. God, why have you forsaken me? Boże, czemuś mnie opuścił? The separation from his Father broke his heart. Oddzielenie od Ojca złamało jego serce. Yet on the resurrection morning, he did not go immediately to his Father. A przecież w poranek zmartwychwstania nie udał się od razu natychmiast do Ojca. He knew that somewhere in the shadows of the garden was a woman. On wiedział, że gdzieś w cieniu ogrodu znajdowała się kobieta. She was weeping because she loved him. Ona płakała, ponieważ go kochała. The gates of paradise were open. Bramy niebios otwarły się. For Bramy the raju. risen Christ to come home. Dla zmartwychwstałego Chrystusa, który miał wrócić do domu. The angel choirs, 10,000 times 10,000, Chóry anielskie 10 000 razy 10 000 had been practicing their songs ćwiczyły swoje pieśni for this triumphant moment. dla tego triumfalnego momentu. The guard of honor was lining the shining path through space. Gwardia honorowa ustawiła się w przestrzeni.
where Jesus would return to his Father. kiedy Jezus powróci do swego Ojca. The Father longed for this reunion with his Son. Ojciec tęsknił za tym pojednaniem z Synem. From the heights above, he eagerly watched for his Son's coming. Tam z wysokości niecierpliwie oczekiwał, aż nadejdzie Syn. From a long way off, he was ready to run and throw his arms around him. Już od dawna oczekiwał, aby objąć go swymi ramionami. His joyous cry was about to ring through the universe. Jego radosny chór był gotów zabrzmieć we wszechświecie. This my son was dead and is alive. Ten mój syn był umarły, ale żyje. But the Father waited. Ale ojciec czekał. And the choir director waited. I dyrygent chóru czekał. And the guard of honor waited. I gwardia honorowa czekała. All this was because that stumbling, sobbing, sinful, cleansed woman was looking for Jesus in the garden. Wszystko to tylko dlatego, że owa kobieta kiedyś grzeszna gdzieś czekała także w ogrodzie. And then as she wept and thought she saw the gardener, I wtedy, kiedy płakała i myślała, że widzi ogrodnika, she heard Christ's voice say, Mary. usłyszała głos Chrystusa mówiący, She Mario. bowed in adoration at his feet. I ona upadła z podziwem do jego stóp. Mary's place was ever at Jesus' feet, Zawsze bowiem miejscem Marii były stopy Jezusa. worshiping him in the day of sunshine. Ona oddawała mu cześć w dzień pełny słońca. At his feet, trusting in the hour of sorrow. U jego stóp z ufnością znajdowała się w chwili smutku. At his feet, doing the simple service she could because of Calvary. U jego stóp wykonywała prostą służbę tam właśnie na Golgocie. At his feet, at the foot of the cross. U jego stóp, u stóp krzyża. And now at his feet on the resurrection morning. I teraz u jego stóp w dzień zmartwychwstania. What a story. Jakaż historia. If Jesus can do what he did for Mary, Jeśli Jezus mógł uczynić tyle dla Marii, whose sins were many, która miała tyle grzechów, if he could do what he did for Simon, jeżeli mógł uczynić to, co uczynił dla Szymona, that I would have left alone, którego ja zostawiłbym samotnego, then he must love everybody. to musi kochać każdego. And that includes you and me. A to obejmuje ciebie i mnie. Are you grateful for his love? Czy jesteście wdzięczni za jego miłość? Do you want to respond to him? Czy nie chciałbyś odpowiedzieć mu na to?